Dzień dobry. Przepiękny poranek, niedziela. Zobaczcie, niebo będzie dzisiaj bardzo fajne. Słońce będzie świeciło. Na zewnątrz będziemy mieli 20 stopni, czyli bardzo fajne warunki do tego, żeby przeprowadzić jakiś test. Dodatkowo kompletnie bezwieczna pogoda. Obiecałem Wam kiedyś, bo prosiliście w komentarzach, że chcielibyście zobaczyć też inne prędkości, jeśli chodzi o zużycie w X1 na autostradzie. Dlatego dzisiaj to dla Was zrobię. Zerkniemy sobie jeszcze tylko na koła, żebyście wiedzieli. 225, 55, R18. Bo szerokość kół ma też wpływ na zużycie energii. W BMW X1 mamy jeszcze możliwość zamontowania 19, 20 i między 18 a 20 występuje różnica około 0,5 kWh na 100 km. Nie pozostaje nic innego, jak udać się na autostradę i jedziemy z tematem. Także zostańcie, będzie się działo. Na koniec filmu będą wszystkie dane techniczne, które Was na pewno zainteresują. Jedziemy, zobaczymy, czy uda nam się przejechać czyste przejazdy. I teraz tylko taka uwaga, zaczynam od prędkości 70 km na godzinę, bo chcieliście różne. Zobaczymy, na ile nam starczy prądu, ile różnych prędkości uda się po prostu zrobić. Także powoli ruszam i widzimy się za chwilkę, jak dojadę do tego miejsca, gdzie będę mógł nacisnąć, zresetować wybrany moment i będziemy mierzyć. Resetujemy wybrany moment i jedziemy 70 km na godzinę. Ja wiem, że to będzie dla niektórych może trochę dziwne na autostradzie, no ale no cóż zrobić, robimy to dla nauki. Tutaj macie, cały czas pokazuje Wam się ukształtowanie terenu, bo to jest dosyć istotne, no bo w jedną i w drugą stronę, żeby to się wszystko zgadzało. Także to musi być robione z sensem. Jesteśmy w trybie tym Eco, który zużywa ponoć najmniej energii. Zobaczcie, ładna pogoda, tutaj w oddali góry, tam na lewo, jak się spojrzy, to między tymi górami jest Garmisch-Partenkirchen. Także bardzo fajne miasteczko, warto przyjechać. Oczywiście wszyscy wiedzą, jest tam skocznia i tam Adam Mały już zdobywał swoje laury. Jeżdżamy do końca połowy odcinka testowego. Mamy prawie 10 km. Tutaj przy tym zjeździe, przy tablicy będziemy pamiętać. Dokładnie jest to 10 km. 8,4 kWh na 100 km. Tutaj Weschenlohe. Za chwileczkę się obrócę i jedziemy w drugą stronę. Ten odcinek był troszeczkę z górki, drugi będzie pod górkę, także ta wartość się nie utrzyma. Robimy reset i jedziemy w drugą stronę. 72 km na godzinę przez 10 km. Tak to wygląda. To troszeczkę na autostradzie jest tych samochodów. No niestety, przepraszam wszystkich, ale już 80-90 to już będzie tak lepiej, już tak nie będziemy bardzo drastycznie obniżać prędkość innym kierowcom. Jestem już przy końcu odcinka testowego. Za chwileczkę będzie dokładnie 10 km. Także mamy 10 km za nami, 12,7, 12,6 kWh na 100 km. Tutaj w Grossweil się obrócimy i zaczynamy prędkość 80 km na godzinę. Reset i jedziemy następne 10 km w tą stronę. Tutaj jedziemy teraz pod góreczkę chwilowo i za chwileczkę będziemy zjeżdżać. Ten odcinek jest troszeczkę z górki. Patrzcie, wiatru praktycznie nie ma, także jest super sprawa, bo wiatr czasami oczywiście jakby wiał idealnie w przód czy w tył, no to później byłby korygowany w następną stronę, ale jak wiałby na przykład już boczny wiatr, no to
to też samochód delikatnie pewnie spowalnia, nie? Ale dzisiaj mamy idealne warunki, żeby zrobić testy. No to co? Jedziemy dalej. Połowa drugiego odcinka z 80. Wychodzi nam 10 km, 9,4 kWh na 100 km. Resetujemy i kończymy 80 km na godzinę. Przypominam, 82, żeby GPS-owe było 80. Powoli kończymy 80. Tutaj będą Wam się wyświetlały te dwa odcinki zsumowane i zużycie energii, żebyście wiedzieli. I na końcu oczywiście zostańcie. Zrobię takie podsumowanie. W tabelce umieszczę wszystkie prędkości i wszystkie zużycia, jakie są. I zaraz dojedziemy do 10 km. Zobaczymy, jak będzie. 10 km, 14 kWh na 100 km. Tutaj od wiaduktu robimy reset. Jedziemy już 90 km na godzinę, 92 dokładnie, żeby było GPS-owe 90 km na godzinę. No już taka prędkość 90 pozwala jakoś tak swobodnie jechać na autostradzie, bo ta pierwsza 70, później 80 już troszeczkę lepiej, ale no niektórzy pewnie nie wiedzą, co się dzieje, że ktoś tak jedzie wolno i pewnie myślą, że coś się zepsuło. No dobra, lecimy. Połowa dystansu przy prędkości 92 km na godzinę. Znowu czyściutki przejazd, nikt mnie nie zwolnił. Tak samo było przy 70, 80 i przy 90, czy no jeszcze przy 90 się nie skończyło. Ale te dwa przejazdy 70-80 idealne. I tutaj też połowa dystansu 10,6 kWh na 100 km. Rozpędzamy się znowu do 92 i resetujemy licznik i jedziemy odcinek 90 km, drugą część. 90 za chwileczkę będzie za nami. Zużycie na poziomie 15,4 kWh na 100 km. Zaczynamy 100 km na godzinę, wiadukcik, resetujemy i jedziemy odcinek 100, 102. O tyle nam przekłamuje licznik. Pogoda cały czas się nie zmieniła, zero wiatru, idealne warunki. Na zewnątrz 18,5 stopnia. Takie już 100 na godzinę, 110 będziemy jechać później szybciej. To te odcinki szybciej będą zlatywać, bo troszeczkę 70-80 no to na autostradzie bardzo się dłuży, no i też przeszkadza innym. Połowa odcinka 100 km na godzinę. Mamy wartość 11,9 kWh na 100 km. Odcinek 100 km na godzinę ma się ku końcowi powolutku. (10 km) 17,5 kWh na 100 km. Zaczynamy odcinek 110 km na godzinę. Wiadukt. Mamy prędkość osiągniętą. Resetujemy. Jedziemy. Zaczynają się takie prędkości, gdzie mogą być delikatne problemy, bo już wielu kierowców tak jeździ 110, 120, 130 i no może mnie ktoś przyblokować, bo troszeczkę jest samochodów na drodze, ale jakoś zobaczymy. Może się uda przejechać czysto. Na razie te wszystkie 70, 80, 90 i 100 przejechane były czyściuteńko. Proszę bardzo, tu zobaczcie Porsche, Lamborghini i znowu Porsche. Tutaj
jest 95 autostrada w kierunku Garmisch-Partenkirchen i tutaj nie ma ograniczeń. I jest to taka autostrada, która jest no troszeczkę pustawa, o tak bym to ujął. Są takie godziny, że tutaj prawie nikt nie jeździ, a w nocy to już w ogóle diabeł mówi dobranoc. Połowa 110 i mamy zużycie na poziomie 13,6 kWh na 100 km. Kończymy odcinek 110 i mamy zużycie 19,6 kWh na 100 km. Znowu czysty przejazd, nic mnie nie zwolniło, także bez problemu. 120 km na godzinę. To już są takie prędkości ekspresówki w Polsce, autostrad w Szwajcarii, autostrad w Hiszpanii na przykład. Także już to są taka już jazda teoretycznie autostradowa, prawie. No niestety na samej końcówce 14,9, ale powiedzmy, że tutaj będzie jakieś 15,1, bo on tutaj tym Volkswagenem niestety jedzie, widzicie, 90 na godzinę, a tutaj był zjazd, na lewym pasie też nie mogłem wyprzedzić przed zjazdem i troszeczkę się to idealnie nie udało, ale tak jak mówię, troszeczkę podniesiemy tą wartość. Czyściutki przejazd 21,5 średnie zużycie z tej drugiej części odcinka. Zaczynamy 130 km na godzinę. Jest już taki film na kanale, ale zobaczymy, czy jest jakaś różnica w zużyciu energii. Wiadukt zresetowaliśmy. No tutaj musimy tak jechać, żeby tutaj mnie nikt nie przyblokował. Może być trudne, ale damy radę. 132, przypominam, jadę zawsze, troszeczkę więcej o 2 oczka, bo GPS tak właśnie pokazuje w BMW, że 2 km więcej to właśnie jest prawidłowa prędkość. Kończymy 130. Czysty przejazd, tutaj już myślałem, że ci mnie troszeczkę zwolnią, ale zobaczcie, jadą dokładnie 132, a nam brakuje jeszcze 700 metrów. No troszeczkę mnie znowu zwolnili, kurczę, na ostatnim tym. No, widzicie? Tutaj przyspieszę, no ale co to da? No jest troszeczkę zwolnienia, niestety, na samym końcu. Także mamy 10 km 17. No cóż, może byłoby pewnie jakieś 17,2, 17,3. Też to później skoryguję. No, ostatnie 200 metrów, tak jak tam bodajże przy setce, czy też miało miejsce. Ale nie ma źle, to jest jakaś minimalna, to jest jakaś minimalna różnica, która jakiegoś tam większego wpływu nie będzie miała. Zaczynamy drugą część odcinka 130 km na godzinę. Mamy zadaną prędkość, resetujemy komputer i lecimy. Tu też jakieś, ale tym motorem jedzie dosyć wolno, także go tu ominiemy. No zobaczymy. No dawaj na tym lewym pasie, bo mnie kurczę zwolnisz za chwileczkę. Mercedes. Ok, nie zwolnił. Zwolnił mnie o 1 km na godzinę, także możemy to pominąć. Jest ok. Zjeżdżamy, 130 kończymy. Udało się idealnie przejechać. Także mamy zużycie na poziomie 23,7. Zaczynamy prędkość 140 km na godzinę. Jeśli nam ten zjedzie z pasa, a zjechał, dobra, ale nam BMK za nami. Resetujemy i jedziemy. Muszę na chwileczkę zjechać, puścić BMK szybszą, zobaczcie, M2, tak, oczywiście M2, ale nie zwolnił mnie, akurat tak się udało. 140 to jest polska autostrada, na pewno Was to interesuje. No, samochód typu SUV, X1 jest SUV-em, także no, takie prędkości nie są
jak gdyby optymalne dla tego typu samochodów. Tutaj trzeba by po prostu jeździć jakąś i4 czy ID7, no to wtedy przy takich prędkościach zużycie jest dosyć niskie. I jak na oczywiście jazdę autostradą, no bo niskie ono tam nigdy nie będzie, prawda? Musi się zmienić jakaś generacja. Dojeżdżamy do połowy 140 km na godzinę i będziemy mieli 21 kWh na 100 km. Tutaj muszę już tak bardziej drastycznie zwalniać, bo tutaj jest ograniczenie, także trzeba uważać. Tutaj tam policja dopiero stoi tam na końcu, jak się zjeżdża, to jest za kilometr, za 1,5 kilometra jest taki już droga landowa na Garmisch-Partenkirchen i tam policja często stoi, ale tutaj już są znaki zwolnienia, żeby się tam ktoś nie za bardzo rozpędził. Rozpędzamy się do 142 km na godzinę. Mamy to, resetujemy i jedziemy polską autostradę. To Was zawsze interesowało i też w komentarzach dużo jest głosów, że samochodami elektrycznymi jeździ się po prostu wolno. No zgadza się, no bo wiecie, prędkość 140 no to jest raczej dla sedanów z dobrym opływem powietrza, a nie dla SUV-ów, także tutaj taka prędkość 140 dla takiej Z1 czy innych SUV-ów na dłuższą metę po prostu byłaby bez sensu, tak, bo te zasięgi byłyby dosyć niskie. Kończymy odcinek 140 km na godzinę, także zostańcie na podsumowanie, ale to muszę już przyjechać do domu, żeby to wszystko policzyć. Tutaj mamy już 9 km, za chwileczkę. No tutaj też by nas zwolnili, jakby jeszcze ten odcinek potrwał dłużej, ale 140 będzie przejechana bez żadnego problemu. Myślę, że nie zdążymy dojechać do niego, bo już mamy 9,6, 9,7. Także zużycie przy 140 GPS-owym 26 kWh na 100 km. Tak to wygląda. Zobaczcie, wystarczy teraz zahamować na zjeździe. Zobaczcie, jak spada średnie zużycie energii, tak, momentalnie. Także tu właśnie to jest w elektrykach, że każde hamowanie powoduje też, że średnie zużycia bardzo spadają. I później jest tak, że ktoś jedzie, na przykład mówi, że jedzie 130, 140, że on tak jechał, ale wystarczy paręnaście razy przyhamować, zwolnić i zużycia robią się dużo niższe, prawda? Widzicie, tutaj dojechałem do zjazdu 19,3 tam z 26 czy 25. Tak to wygląda. Na koniec jeszcze pokażę Wam dzisiaj. Wyjechałem z domu i od razu wjechałem na autostradę. To mam odcinek tam 10 km. Także wszystkie te prędkości, czyli 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 dało nam jakieś 200 km, bo to 11 km to jest dojazd z domu do autostrady. 2,5 godziny i średnia z tych wszystkich prędkości to jest 15,8 kWh na 100 km. Witam Was na moim tarasie. Podsumujemy test zużycia energii przy prędkościach od 70 do 140 km na godzinę. Ogólnie odcinek 10 km w jedną stronę, 10 km w drugą stronę. Tutaj macie dokładnie jeszcze raz z aplikacji ukształtowanie terenu. Ciężko jest znaleźć taką autostradę, czy taki odcinek drogi, gdzie on był całkiem płaski, bo to troszeczkę przeszkadza. Robimy tak, że staramy się jechać w jedną, w drugą stronę, żeby zniwelować ukształtowanie terenu, ale mimo wszystko, jeżeli wjeżdżamy w dół i później zjeżdżamy, czyli rekuperujemy, no to niestety troszeczkę tej energii tracimy, także te wartości delikatnie można by korygować w dół. Dodatkowo felgi 18, to co wspominałem, 225 55 18.
W BMC 19, 20 każdy sobie będzie musiał delikatnie doliczyć. Między 18 a 19 praktycznie nie ma różnicy, bo tam chyba szerokość jest taka sama, bo to jest istotne, szerokość jest istotna. 20 jest minimalnie szersza, w związku z tym te 0,5 kWh na 100 km trzeba by po prostu sobie doliczyć. Wyświetla Wam się właśnie tabelka, na której umieściłem wszystkie prędkości od 70 do 140 km na godzinę z podziałem na wyniki z pierwszego odcinka, z drugiego odcinka i później jest wyciągnięta średnia. Przy 70 mamy 10,50, to już średnia jest z całego odcinka, z tych dwóch odcinków. Przy 80 mamy 11,70, przy 90 13, przy 100 14,7, przy 110 16,6, przy 120 18,3, przy 130 20 45 i przy 140 23,5 kWh na 100 km. Zdaję sobie z tego sprawę, że w komentarzach będziecie pisać, ale to są takie warunki, pokaż jak to wygląda w zimie, jak jest temperatura na przykład na minusie, to wtedy samochody elektryczne mają duży problem i nie dojeżdżają od zjazdu do zjazdu. Oczywiście przygotowałem się na to. Jestem na autostradzie, robię teraz test przy prędkości 100 km na godzinę. Warunki są takie, że jest słoneczna pogoda, minus 12,5 stopnia na zewnątrz. Teraz pokazuję. Dojeżdżam do pierwszego punktu pomiarowego, Eschenlohe, zjazd. 17 km za nami. Jeszcze chwileczkę. Tutaj przed zjazdem będziemy resetować, znaczy zapamiętać wynik. Tutaj zobaczcie, tam przed nami piękne cukrszpice. Fantastyczna pogoda. I tutaj przy szyldzie 500 metrów mamy 21,7 kWh na 100 km, 17,8 km. Dojeżdżam do końca tego odcinka pomiarowego 100 km na godzinę. Za nami jeszcze chwileczkę. Tutaj jak będzie zjazd na Sindelsdorf, tutaj gdzie będziemy się zakręcać. No dobrze, mamy 17 km za nami, zużycie prądu 19,8 kWh na 100 km, temperatura na zewnątrz minus 12 stopni. Dojeżdżam do połowy drugiego odcinka pomiaru przy 120 km na godzinę, znaczy połowy tego odcinka. Mam nadzieję, że ten autobus nas tutaj nie zwolni. O, chociaż może troszeczkę, a może się uda, bo tutaj przy tym szyldzie, co jest właśnie przed autobusem, o, troszeczkę nas zwolnił. Teraz zwalniamy, ale mamy 16,8 km i 24,6 kWh na 100 km. Tutaj widzicie taki śnieg na masce. Niestety samochody elektryczne mają problem. Nie ma z przodu silnika, nie ma co rozgrzać tej części samochodu, żeby ten śnieg zamarznięty odpadł i być może nam to zaburza przepływ powietrza. Może tak być. Pewnie są to jakieś minimalne różnice, ale na pewno jakieś są. Kończymy drugi odcinek pomiarowy przy prędkości 120 km na godzinę. Znowu udało się przejechać czysto, nikt mnie nie spowolnił, aczkolwiek dwóm osobom musiałem lekko przyblokować lewy pas przy wyprzedzaniu, no ale niestety czego się nie robi dla nauki. Na zewnątrz minus 10,5 stopnia. Mamy, za chwileczkę będzie 17 km, tutaj przy tym szyldzie Sindelsdorf będzie 17 km i mamy 24,1 kWh na 100 km. Myślę, że zima była wystarczająco sroga, prawda? Żeby nie być posądzony o jakąś tutaj stronniczość. W każdym bądź razie widzicie, że przy 100 km na godzinę te dwa odcinki były też podzielone. Mamy średnią 20,7 i przy 120 km na godzinę mamy średnią 24,3 kWh na 100 km w temperaturach około minus 10 do minus 12
stopni. Także taka zima raczej u nas w Polsce, znaczy ja mieszkam w Bawarii, ale to jest podobnie mniej więcej, rzadko się zdarza, także te zimowe temperatury nie są aż tak złe. Jeżeli sobie teraz spojrzymy na różnicę w zużyciu między tą temperaturą 20 stopni a temperaturą minus 10 stopni, czyli mamy różnicę 30 stopni Celsjusza, no to wychodzi nam to dokładnie 6 kWh. Tyle musimy liczyć, że samochód zużyje po prostu więcej. Jeżeli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie jesteście jeszcze moim subskrybentem, no to najwyższy czas, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem. Wtedy nie przegapicie następnych moich filmów. Także z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do widzenia.